Cześć! Na początek chcę podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze. Naprawdę miło było je czytać. Dowiedziałam się przy okazji kilku ciekawych rzeczy i gdzie popełniłam błędy. A w dzisiejszym odcinku meble ogrodowe. Kto czekał? Łapka w górę. Usiądę, lepiej będzie widać rozmiar. Za moment pokażę, jak je zrobiłam, ale najpierw wróćmy na chwilę do wypadku. Powiem, dlaczego w ogóle do niego doszło, no i obiecałam bliznę. Wzięłam na kolanach, w rękawiczkach i jeszcze ściągnęłam osłonę z ukośnicy. A właściwie ją podwiązałam, żeby szybciej podglądać, jak tarcza pójdzie po desce. Widać to dobrze na tym ujęciu. Z BHP daje sobie power. Zresztą sami zobaczcie. To moja ręka miesiąc po operacji, 2 miesiące, a to dzisiaj. Mam więcej szczęścia niż rozumu i nauczkę do końca życia, że to nie wygoda, a bezpieczeństwo przede wszystkim. No to zaczynamy. Kantówka sosnowa 6 na 6 cm. Potrzeba dokładnie 47 metrów bieżących, ale z każdego kawałka będzie większy lub mniejszy odpad, dlatego kupiłam 50. Kantówka 2 na 6 siedziska i kantówka bezsęczna 2 na 6 stolik. Wstępne cięcie, tylko z grubsza, żeby później było mi wygodniej. A teraz właściwe. Na tym etapie segreguję drewno. Jak trafia się jakiś brzydszy sęk, kantówka skierowana będzie do dołu. Niestety jest ich kilka. Nie było specjalnie z czego wybierać. Przez ceny, które w ostatnim czasie poszły strasznie do góry, nawet składy drewna nie chcą się za bardzo towarować. Przynajmniej w mojej okolicy. Od czasu do czasu kontrola jakości. Najpierw docięłam wszystkie elementy, które będą miały łączenie w kącie 45 stopni, a później te na 90. We wszystkich pionowych elementach wycinam zamki. Nie za głęboko, żeby nie osłabiać ich za bardzo. 1,5 cm wystarczy. Tu założę kantówki, na których spoczywał będzie największy ciężar. Nie obyło się bez błędu. Kręty do drewna ze stali nierdzewnej. Przed wkrętami prowadzenie. Dobrze mieć 4 zaciski kątowe.
Dookoła jeszcze raz na duże wkręty. Dobrze jak wchodzi ciasno, ale tylko na zamkach. Lepiej, żeby nie rozpierało w tą stronę. Teraz robię błąd. Dojdziemy do tego. Jeszcze o tym nie wiem, więc kręcę zadowolona, że wszystko pasuje. Tutaj siądzie tyłek. Nie będę wieszać na samych śrubach. Połączenia na kołki i klej. Wychodzi ten błąd, o którym mówiłam przed chwilą. Wkręty będą przeszkadzać w wierceniu otworów na kołki. Wykręcam na chwilę. Myślicie sobie pewnie, dlaczego nie wyznaczam w ten sposób. Kantówka ma zaokrąglone krawędzie. Tak będzie dokładniej. No i kolejny problem. Zaciski są za krótkie. Brakuje dosłownie 1 centymetra. Musiałam założyć taką konstrukcję. Miałam tego nie pokazywać. Dokręcam z powrotem to, co mi przeszkadzało. W kącie 15 stopni robię połączenia ukryte. Od dołu i od wewnątrz. No powiedzmy, że to jest 15 stopni. Kręcę na oko. Wkręty, jeszcze raz wkręty. Podśmiechiwali się ze mnie trochę, kiedy robiłam. Mój Boże, Marzena, kto będzie na tym siedział, mówili. Może trochę przesadziłam. W kanapie nie miałam już problemu z zaciskami. Każda z tych kantówek jest o 4 cm krótsza niż w fotelach. Stawiłam te 2 elementy wspierające w środku i uwzględniłam to w długości całkowitej. Dzięki temu siedziska i oparcia będą miały ten sam rozmiar we wszystkich elementach. Nie będę musiała zastanawiać się, które gdzie położyć. Chyba że siedzisko kanapy w jednym kawałku. Wtedy nie trzeba się zastanawiać, ale za to później problem z przechowywaniem.
Otwory. Pierwszy na wylot. A drugi na około 2 cm. Robię od przodu, ponieważ nie chcę, żeby się spotkały z tymi, które są z tyłu. Rury aluminiowe anodowane Fi12. Poduchy nie będą wypadać. Palnik dekarski. Założyłam reduktor, bałam się, że wybuchnę. Co myślicie, trzeba na dużą butlę, czy można bez? Konserwacja. Kontrolowane opalanie drewna zwiększa jego żywotność. Staje się ono bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Drzewo jest pozbawione wilgoci, co zabezpiecza je przed niszczącym działaniem grzybów, pasożytów i innych szkodników. Zwęgloną powłokę usuwam szczotką drucianą. Cały proces jest dość czasochłonny, ale naprawdę doskonale konserwuje drewno. Wyszło tak. Można byłoby pociągnąć bezbarwnym lakierem, woskiem albo olejem do drewna, ale nie lubię brązów. Biały impregnat do drewna. Szlifowanie. Drewno będzie wyglądać na stare. Bezbarwny lakier do drewna na zewnątrz. Wybrałam mat. Dodatki. Taśma LED w pergoli działa bez zarzutu. Do mebli też założę. Jedyny minus, odkąd zrobiły się zimne noce, baterie rozładowują się szybko. Kątowniki aluminiowe 46 sztuk. Nie mogłam znaleźć nic gotowego, co by mi pasowało rozmiarem, dlatego nacięłam je na ukośnicy. Wyszlifowałam i wypolerowałam, ale gdzieś wsiąkły mi filmy z tego dnia. Przyklejam na taką masę klejącą uszczelniającą. Ten klej sklei po prostu wszystko. Nadaje się na zewnątrz i trzyma jak wściekły. Pianka tapicerska T40. Można ją kupić na metry sześcienne i docinają na dowolny wymiar. Wybór jest duży. W ofercie występują pianki termoelastyczne lateksowe, poliuretanowe wtórnie spieniane, poliuretanowe wysokoelastyczne, trudnopalne oraz poliuretanowe typu T w zakresie od 14 do 50. Im wyższe T, tym wyższa cena, ale też większa gęstość, czyli twardość pianki, a co za tym idzie, większa trwałość i wytrzymałość na odkształcenia. Jedna pianka jest w innym rozmiarze, to na ten wolno stojący element do kanapy. Kłady poduszek regulowane. Regulowane dlatego, że mają zamek i można dołożyć granulatu w razie potrzeby. Materiał tapicerski 11 metrów bieżących. Wodoodporny. No to szycie. Pierwszą maszynę dostałam od babci, jak miałam może 15 lat i nauczyłam się szyć. Do tej pory uzbierał mi się niezły komplet. Jedna dobrze radzi sobie z cienkim materiałem, druga z grubym. Turystyczna. Żadna nie jest profesjonalna, ale na moje potrzeby wystarczają. Uszycie spodni czy sukienki to mogłoby być wyzwanie. Tu mamy tylko 6 prostokątów, które trzeba połączyć ze sobą, a pomiędzy 2 z nich wszyć zamek. Plastikowy, nie zardzewieje. Każdy sobie poradzi.
To proste, choć czasochłonne. Zamek najpierw fastryguję jakimś kontrastowym kolorem, żeby nie pomylić się później przy wypruwaniu. To tyle. Pracy było sporo, a droga do celu czasem nieco zawiła i niezdarna. Ale dotarłam. Efekt zadowalający i nic sobie nie ucięłam. Czy coś zrobiłabym inaczej? Może trochę większy stolik. Nie jestem do końca zadowolona z tego, jak go wymierzyłam. Prawdopodobnie użyłabym grubszej kantówki. Zdecydowałam się na 6 tylko i wyłącznie dlatego, że mam małą ukośnicę, która nie byłaby w stanie obsłużyć nic grubszego. I mogłam też schować te wkręty. Zrobić połączenia ukryte lub zagłębić otwory i ukryć pod kołkiem. Co prawda założyłam zaślepki, ale mogło w ogóle tego tutaj nie być. A wy, co zrobilibyście inaczej? Co wam się podobało albo co nie podobało? Dajcie znać w komentarzu. Więc meble ogrodowe już są, ale ogrodu brak. Zostańcie ze mną i zobaczcie, jak go urządzam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia.